Dobry dan. Can I have 2 tickets to Szybenik? Będziemy płynąć teraz do Szybeniku z Wodic. W jedną stronę kosztuje 26 kun, zdaje się, ale zaraz się dowiemy przy okiem. Dobry dan. Can I have 2 tickets to Szybenik? And can I also buy a two-way ticket? Also for coming back? No i proszę, 104 kuny. And with this ticket, can we come back anytime, or is You for... can choose 15:30, 19:30. Okay. It's open. It's all the time. Okej, super. Fala. Bye bye. No, także na tych biletach możemy wrócić, kiedy nam się podoba. Go to Szybenik on 12 o'clock. Chcemy wrócić Can we o come back 19:00. at 15? A nie wiem, czy o 19:00 będziemy tu, czy wypływać stamtąd? Dobra, zobaczymy. I teraz tak, ten statek płynie godzinę 15 około i płynie tutaj wśród tych wysepek archipelagu szybenickiego, także nie dość, że po prostu mamy środek transportu, to jeszcze atrakcje w postaci podziwiania krajobrazu, prawda? Także wspaniała opcja. Te są powrotne, te są w tę stronę. Dobra. Przed nami jedno z najciekawszych miejsc tutaj w Szybeniku, mianowicie Katedra Świętego Jakuba. Jest wyjątkowa pod wieloma względami. Generalnie jej budowę rozpoczęto w XV wieku, ale też jej budowę nieco przesuwano w czasie w wyniku różnych komplikacji. Epidemii dżumy, cholery i różnych takich historii. Ale co jest ciekawe, zbudowano ją przy użyciu wapienia z wyspy Brać. I co jest ciekawe, ten wapień ma takie właściwości, że po latach on się zespala ze sobą, tworząc
taki jeden wielki kamienny monolit, więc w gruncie rzeczy ta cała katedra jest jednym wielkim kamiennym blokiem. No i też budowano ją bez żadnych zapraw, gwoździ i tak dalej, więc ciosano ten wapień w takie odpowiednie bloki, żeby ze sobą pasowały i wchodziły na zakładkę. Przez pewien czas pracą kierował Jerzy Dalmatyńczyk, to jest tutejszy znany architekt, który już oczywiście nie żyje. Urodził się w Zadarze. Swoje wykształcenie i umiejętności wykształcił pracując w Wenecji w XV wieku i zmarł tutaj w Szybeniku. I jeszcze jedna istotna kwestia. W 2000 roku obiekt wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tak od frontu to nie wygląda, żeby to było taki jeden wielki kamień. Może front był reperowany albo coś, nie wiem. Wstęp kosztuje 3 dyszki. A jeżeli chodzi o najlepsze lody w Szybeniku, to podrzucam link w opisie. Jest to też generalnie bardzo interesujące miasteczko z tego względu, że jest to typowo rdzenne chorwackie miasto, czyli nie ma tam różnych historii romańskich wcześniejszych i tak dalej. Z ciekawszych dat to w drugiej połowie XI wieku po raz pierwszy możemy odnaleźć wzmiankę w królewskim dokumencie o tym miejscu. Potem w drugiej połowie XII wieku z kolei miasto uzyskało status miasta, prawa miejskie i zaczęto bić tutaj monetę. Natomiast potem w wieku XV mamy panowanie Wenecji i tutaj ten cały to całe stare miasto, generalnie czujemy się, jakbyśmy byli we włoskim miasteczku. Tutaj z kolei mamy ratusz dawny, więc klimat jest typowo włoski. No a później po Wenecjanach, no to już byli Habsburgowie. Powoli opuszczamy zatokę Szybeniku. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. A jeżeli ten film Wam się podobał, oczywiście gorąco zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia.